Hej, witajcie na kanale Antykadr. Dzisiaj przyjrzymy się serialowi z 2008 roku pod tytułem Terminator Kroniki Sary Connor. Produkcja ta starała się rozwinąć uniwersum Terminatora nie przez kolejne filmy z pościgami i wybuchami, a przez pytania o człowieczeństwo, przyszłość i psychologię. Serial zebrał lojalną rzeszę fanów, ale został brutalnie przerwany w najciekawszym momencie. Ale najpierw spójrzmy na uniwersum Terminatora i to, jak wyglądała jego oś czasu. Pierwszy film toczy się w 1984 roku, gdzie jesteśmy świadkiem, jak nic nieznacząca kelnerka staje się przyszłością całej ludzkości. W przyszłości, podczas walki z maszynami w 2029 roku, kiedy to ruch oporu ma już z nimi zwyciężyć i pokonać Skynet, Skynet postanawia wysłać do przeszłości Terminatora T-800, żeby zabił Sarę Connor, zanim ta urodzi przyszłego przywódcę ruchu oporu, Johna Connora. Ruch oporu postanawia zareagować i wysyła do przeszłości Kyla. Kyle zakochuje się w Sarze, płodzą Johna. Terminator ginie, jednak jego szczątki zostają w fabryce Cyberdyne System. Następny film z serii, Terminator 2 Dzień Sądu, opowiada o tym, jak do 1995 roku zostaje wysłany T-1000, żeby zabić Johna, a przeprogramowany T-800 ma na celu jego ochronę. W tym czasie Cyberdyne pracuje nad szczątkami Terminatora z pierwszej części i próbuje w ramach inżynierii odwrotnej odzyskać tą technologię. Sara wraz z Johnem i T-800 niszczą efekty pracy Cyberdyne i w ten sposób kończy się film. Istnieje również alternatywne zakończenie, w którym dzień sądu nigdy nie nastąpił, a Sara przygląda się temu, jak John wychowuje swoje dzieci. Teraz mamy Terminatora 3 Bunt Maszyn. Skynet jednak powstaje, tylko nie w tym roku, w którym pierwotnie się to wydarzyło. Wysyła do przeszłości Terminatora X, Terminatrix, która ma zabić znowu Johna. Do przeszłości ruch oporu wysyła T-850, znowu z twarzą Arnolda, żeby chronić Johna podczas przyszłych wydarzeń i żeby nie zginął przed tym, jak będzie przyszłym przywódcą ruchu oporu. Pomimo starań Johna, Terminatora oraz jego przyszłej żony Kate, nie udaje się zapobiec dniu sądu i film kończy się tym, że Kate wraz z Johnem w schronie nuklearnym przeżywają dzień sądu. Koniec. Następny jest Terminator Ocalenie. Tym razem jesteśmy w przyszłości i jesteśmy świadkiem tego, jak John Connor staje się przyszłym przywódcą ruchu oporu oraz tym, jak Kyle Reese poznaje Johna. Filmowi brakuje trochę klimatu, więc może go pominiemy. Następnie, nie wiem co się dzieje, pojawia się Terminator Genesis, w którym to Skynet już nie jest systemem wojskowym, a aplikacją mobilną, która to ma zyskać świadomość. Podróży w czasie jest co niemiara, oryginalna linia czasowa zostaje całkowicie zmieniona, ponieważ Kyle Reese cofa się teoretycznie do wydarzeń z pierwszego filmu, a w pierwszym filmie zamiast T-800 jest T-1000. Do tego Sarah Connor już nie jest kelnerką, tylko od samego początku jest wyszkolona na przyszłą matkę Johna Connora i ma swojego własnego Terminatora do ochrony. Następnie z lat 80. przeskakujemy do wtedy teraźniejszości, gdzie jest John Connor przerobiony na Terminatora. Nie wiem co się dzieje, nie chcę wiedzieć. Film nie jest dobry. Zapomnijmy o nim. Tak jak zapomniał o nim Terminator Dark Fate, w którym to John Connor po wydarzeniach z dwójki ginie z rąk Terminatora. Sarah Connor już nie ma co ze sobą robić, więc zajmuje się zabijaniem innych Terminatorów. Skynet nie powstaje, za to powstaje Legion, który ma te same cele i zadania co Skynet, tylko inną nazwę. Pojawia się Terminator Rev 9, który ma zabić inną osobę, Dani, która to okazuje się przyszłym przywódcą ruchu oporu. W międzyczasie powstaje serial Kroniki Sary Connor, który to jest alternatywą do wydarzeń z Terminatora 3 i opowiada historię Sary Connor, Johna Connora i Terminator Cameron, granego przez Summer Glau.
Obsada serialu jest bardzo dobra. Mamy Lenę Hadley, mamy Summer Glau, mamy Thomasa Deckera. W drugim sezonie pojawia się Shirley Manson z zespołu Garbage. Dodatkowo klimat serialu był bardziej psychologiczny niż wszystkich późniejszych filmów. Skupiano się na tym, jak Sarah, John radzą sobie z tym, że w przyszłości będą jedyną nadzieją ludzkości na przetrwanie. Kroniki Sary Connor skupiają się na psychologii i doświadczeniach postaci, a nie na powtarzaniu w kółko fabuły Terminatora 2, co robiły inne filmy z serii. Postacie w tym filmie są wielowymiarowe. Mamy Sarę, która boi się śmierci na raka i która nie chce opuścić swojego syna, zanim ten zostanie przywódcą ruchu oporu. Mamy Johna Connora, który chciałby być zwykłym nastolatkiem, jednak nie może ze względu na swoje przeznaczenie. Widzimy, jak powoli rozwija się w nim lider ruchu oporu. W międzyczasie, kiedy stara się znaleźć sobie dziewczynę i ułożyć sobie normalne życie. Mamy Cameron, Terminatora, która chciałaby być człowiekiem. Przez uszkodzenie chipa zaczyna czasami szwankować i niekoniecznie zdaje sobie sprawy z tego, kim jest i co powinna robić. Dodatkowo mamy T-1001, który przyjmuje formę Catherine Weaver. Terminator ma za zadanie stworzyć sztuczną inteligencję, która będzie przeciwieństwem Skynetu. Przy okazji wychowuje córkę zmarłej Catherine. Dodatkowo mamy postać Jamesa Ellisona, który to, gdy był agentem FBI, starał się złapać Johna i Sarę, ale w międzyczasie zdążył odkryć, że jednak cyborgi istnieją oraz podróże w czasie są możliwe. On, jako wierzący chrześcijanin, ma za zadanie nauczyć sztuczną inteligencję moralności i etyki. Nie możemy też zapomnieć o Cromartim, głównym złym w pierwszym sezonie. Jest to Terminator, który za zadanie ma zabić Johna, tak jak wszystkie pozostałe Terminatory, które dotychczas widzieliśmy w filmach. Aktor grający tą rolę, Gareth Dillahunt, pokazał, jak może wyglądać bezlitosna maszyna do zabijania. Przez pół serialu próbuje odbudować się, by móc wypełnić swoją misję, a później bez skrupułów ściga Johna i Sarę. No dobrze, ale jeżeli serial był tak dobry, to dlaczego został zdjęty z anteny? Prosta odpowiedź. Fox. Wytwórnia, która to wcześniej ubiła Firefly, który to serial też miał wierną rzeszę fanów. Po tym, jak przesunęli emisję drugiego sezonu z poniedziałku na piątek, okazało się, że widownia nie jest wystarczająca i postanowili ubić serial. Pomimo tego, że fani przez lata próbowali doprowadzić do produkcji trzeciego sezonu. Firefly dostało chociaż film, fani Terminatora nie dostali nic. Największą siłą serialu były wątki psychologiczne. Sarah rozdarta pomiędzy miłością do syna, a chęcią ochrony przyszłości. John, chcący być zwykłym nastolatkiem, ale wiedzący, że w przyszłości ma zostać przywódcą ruchu oporu. Cameron, niby zwykła maszyna, a jednak czasami bardziej ludzka niż inne postacie. Weaver, zimna, obliczeniowa, ale zdolna do troski. Do tego John Henry, sztuczna inteligencja stworzona przez Weaver. Dzięki Allisonowi uczy się moralności i etyki, ale dzięki relacji z małą dziewczynką Savaną uczy się miłości, troski oraz wartości każdego życia. Dziewczynka, jak każde dziecko, bez uprzedzeń podchodziło do niego i zadawało mu pytania. John Henry podczas relacji z nią mógł nauczyć się, czym jest empatia, miłość, zaufanie i przyjaźń. To zestawienie brutalnej, sztucznej inteligencji i małej, niewinnej dziewczynki sprawiło, że powstał godny przeciwnik dla Skynetu. Sztuczna inteligencja, która rozumiała człowieczeństwo. Serial ciekawie podszedł również do wątków podróży w czasie. W serialu jest wielu podróżników w czasie. Czasami wydaje mi się, że jest tam więcej osób z przyszłości niż z teraźniejszości, zresztą sami ocencie. W jednym odcinku jesteśmy świadkiem historii Dereka i Jessie. W międzyczasie okazuje się, że pomimo, że w przyszłości są oni parą, tak naprawdę pochodzą oni z różnych linii czasowych. Pokazuje to dobrze, że czyny naszych postaci mają realny wpływ na to, jak będzie wyglądać przyszłość.
Ten odcinek to genialny moment pokazujący, jak plastyczna jest przyszłość i to, jak każda decyzja może wpłynąć na to, jaki ostatecznie będzie efekt. Serial zakończył się brutalnym cliffhangerem. John przenosi się do przyszłości, w której nikt nie wie, kim on jest. Spotyka swojego ojca, spotyka pierwowzór Cameron oraz razem z nim podróżuje tam John Henry, czyli sztuczna inteligencja stworzona po to, by walczyć ze Skynetem. To było otwarcie na zupełnie nowe wątki. Jednakże nigdy nie będzie nam dane zobaczyć, jak miała potoczyć się ta przyszłość Johna Connora i Skynetu. Do dzisiaj wielu uważa, że Kroniki Sary Connor to najlepsza kontynuacja po Terminatorze 2. Niestety wątki z serialu nigdy nie zostały pociągnięte dalej i zamiast tego dostajemy Dark Fate lub Genesis. Jeśli jesteście fanami Terminatora, a nigdy nie oglądaliście tego serialu, naprawdę warto go nadrobić. Kroniki Sary Connor to serial o strachu, dorastaniu i pytaniu, czym jest człowieczeństwo. To serial o maszynach, które czasami wydają się bardziej ludzkie niż ludzie. I to serial, który został ucięty w najciekawszym momencie. A wy co sądzicie o serialu? Czy uważacie, że zasługiwał na 3. sezon lub na film zamykający wątki? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli podobał Wam się ten materiał, zasubskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Powitajcie gwiazdę specjalną odcinka. Fionkę. Pseudonim T600. To metaliczny szkielet pokryty futerkiem i miłością.